Witam serdecznie dzisiaj po południu. Dobry to zły, czyli rynek pracy w czerwcu zaskakuje. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I zachęcam wszystkich do tego, żeby śledzić także nasz nowy profil na Instagramie, żeby zobaczyć, co się dzieje z Ace Market U po godzinach pracy w biurze. Tam na dole w opisie jest bezpośredni link do naszego tego profilu na Instagramie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy X-Station 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Dobry to zły, czyli rynek pracy w czerwcu zaskakuje. Drodzy Państwo, to co się dzisiaj wydarzyło o godzinie 14:15 moim zdaniem jest gigantycznym zaskoczeniem, ponieważ wskaźnik ADP, jak widzimy tutaj względem najbardziej skrajnie optymistycznych prognoz, po prostu wprost eksplodował i dane są genialne, wprost pokazują, że te ożywienie gospodarcze jednak cały czas trwa i nie można mówić o jakimś spowolnieniu gospodarczym, które było sygnalizowane tylko nieśmiało przez wskaźnik Jobless, który także jest dzisiaj publikowany i generalnie nie zaskoczył. Natomiast moim zdaniem warto skoncentrować się na tym samym wykresie zachowania wskaźnika ADP, który pokazuje, że ten wystrzał, zbliżenie się nawet do 500 000 nowych miejsc pracy w czerwcu jest wartością, która zdecydowanie pokonała te optymistyczne wiadomości, informacje, które płynęły podczas ożywienia gospodarczego, które trwało w drugiej dekadzie XXI wieku. Jak widzimy tutaj nie było praktycznie miesiąca przez ponad 10 lat, kiedy ten wskaźnik przekroczył 400 000, a teraz pokonał go z wielkim hukiem i tak jakby odwraca te negatywne tendencje z ostatnich miesięcy. Dlatego też te dane są gigantycznym zaskoczeniem i są pewnego rodzaju game changerem. Moim zdaniem ustawiają tak, że te dane, które poznamy jutro o godzinie 14:30, czyli zbiorczy, całościowy, najważniejszy raport z amerykańskiego rynku pracy za czerwiec, będzie nastawiać się rynek na bardzo optymistyczny te wiadomości, które poznamy jutro, ale taki odczyt, który jest dzisiaj, jest już uwzględniany w cenach, o czym będzie za chwilę. Myślę, że te dane, które dzisiaj poznaliśmy, będą przez rynek zinterpretowane jednak w taki sposób, że będzie to także zaskoczenie dla rynków finansowych, ponieważ może się okazać, że dobre dane to złe dane, o czym będzie za chwilę. Ale jeszcze dzisiaj poznamy wskaźnik ISM dla sektora usługowego w Stanach Zjednoczonych i także zobaczymy, czy tutaj pogorszenie nastrojów ma miejsce, czy ten wskaźnik zachowuje się analogicznie do tych wskaźników PMI dla Europy, które także zawiodły. I na kilka minut po tych danych widzimy, że oczekiwania co do przyszłej stopy procentowej wzrosły, ale jakoś tak nieśmiało, kilka punktów bazowych. Widać to na tym wykresie, gdzie szczyt cyklu jest wyznaczany na 37 punktów bazowych od obecnych poziomów, czyli jedna podwyżka i niecałe 50% na kolejną podwyżkę stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Natomiast amerykański dolar, a zwłaszcza stopy procentowe, te rynkowe stopy procentowe, zachowują się tak, jakby już dyskontowały, że nie zakończy się tylko na kolejnych podwyżkach stóp procentowych, będą kolejne, że stopy procentowe będą się zachowywały tak jak dla Wielkiej Brytanii. W takiej sytuacji rynek sobie przypomina, że dla Wielkiej Brytanii przeżywamy w ostatnich miesiącach kolejną falę bez przeceny amerykańskich obligacji i na naszych oczach amerykańskie dziesiątki wyszły nad poziom 4% na rentowności. Stało się to od bardzo, bardzo wielu miesięcy, a najlepiej to widać także na wykresie dziennym, gdzie już z hukiem pokonujemy tą płaską 9-miesięczną linię trendu spadkowego, a to sygnalizuje nam, że rynek ma ochotę rozpocząć następną falę wspinaczki, czyli przecenę obligacji w oczekiwaniu na to, że stopy procentowe pójdą jednak w Stanach Zjednoczonych mocniej w górę niż to rynek wcześniej dyskontował. No i jeżeli zobaczymy, że też amerykańskie dwuletnie obligacje idą mocno w górę na rentowności, to mając na uwadze ten fakt, że to bardzo silnie sprzyjało w ostatnich miesiącach umocnieniu amerykańskiego dolara, dlatego też jest bardzo prawdopodobne, że amerykański dolar będzie silnie zyskiwał na wartości, tak względem euro, jak i względem japońskiego jena, dlatego też bądźmy bardzo wyczuleni na to, co się wkrótce wydarzy, ponieważ te dane, które teoretycznie są bardzo dobrze, są zaskakująco pozytywne, mogą być odebrane źle, mogą przyczynić się do spadków indeksów giełdowych. Dlaczego? Ponieważ rynek nie był
nastawiony wcześniej na to, że te podwyżki stóp procentowych będą aż w tak wysokiej skali, takiej bardzo mocnej, że ta dynamika podnoszenia stóp procentowych cały czas będzie zachowana i skala jest jeszcze niewiadoma. Może się nie skończyć na jednej podwyżce stóp procentowych, dlatego też te dane mogą być interpretowane negatywnie, zwłaszcza przez sektor technologiczny. Dlatego też spółki z indeksu Nasdaq są najbardziej narażone, ale oczywiście bądźmy wyczuleni, ponieważ teoretycznie powinniśmy spokojnie czekać na jutrzejsze rozstrzygnięcie, czyli dane z godziny 14:30, żeby wiedzieć więcej. Natomiast moim zdaniem te super fantastyczne dane o wskaźniku ADP ustawiają nam już jutrzejszy dzień i zdecydowanie powiększają oczekiwania co do tego, jaki może być jutro ten odczyt, ale już teraz także sygnalizują, że nie zakończy się na jednej podwyżce stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych i że będą wymagane kolejne podwyżki. No i do tego rynek będzie musiał się dostosować, stąd też reakcje przeciwko ryzyku i reakcje bardzo dynamicznych spadków, na przykład ceny złota, o czym będzie w dalszej części tego materiału. Dlatego też dobre to złe dane z rynku pracy w czerwcu i naprawdę te informacje zaskakują. Rynek pracy w czerwcu naprawdę pokazuje swoją siłę. No i zobaczymy, czy dobry to zły, czyli czy rynek pracy w czerwcu zaskoczył inwestorów, którzy będą musieli się do tego dostosować. Drodzy Państwo, i w tym miejscu zachęcam do tych specjalnych materiałów edukacyjnych podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu o umyśle łowcy, czyli jak myślą profesjonalni, zawodowi traderzy, inwestorzy. Naprawdę zachęcam do tego materiału, żeby się z nim zaznajomić, oraz o tym raport poświęcony, czy będą dalsze podwyżki stóp procentowych w świecie. Warto naprawdę poznać to, co myślą inni, żeby zwiększyć prawdopodobieństwo sukcesu na rynkach finansowych. Przypominam, te materiały są podlinkowane tam na dole w opisie i w komentarzu. Drodzy Państwo, i teraz przegląd tego, co się dzieje, ale znalazłem ciekawy raport, który analizował akty, które miały miejsce w latach 70., akty inflacji, czyli tendencje, które miały miejsce w latach 70. na inflacji, ponieważ część inwestorów zakłada, że ten schemat, który w latach 70. był wypracowywany przez inflację na świecie, powieli się teraz właśnie w trzeciej dekadzie XXI wieku. I zobaczcie, drodzy Państwo, że w latach 70. przez nieco ponad 30 miesięcy inflacja była problemem i cały czas rosła. Później przez kolejne około 30-35 miesięcy zaczęła być coraz mniejszym problemem i to był drugi akt inflacji w latach 70. I w okolicach 70 miesięcy od początku tego bardzo dynamicznego wzrostu inflacji na samym początku było dynamiczne przyspieszenie procesów inflacyjnych w skali globalnej. No i naprawdę zobaczymy w najbliższych latach, czy ten schemat się powieli, czy ta narracja o tym, że w latach 70. była inflacja o charakterze podażowym i teraz mamy także inflację generalnie o charakterze podażowym, czy te mechanizmy się powielą i czy będziemy powielać ten schemat, który właśnie na naszych oczach jest obrazowany w takich trzech aktach zachowania inflacji w całej dekadzie, a to by oznaczało, że taki dynamiczny wystrzał, kolejną falę dynamicznego wzrostu inflacji zaczęlibyśmy przeżywać od około roku 2025. Dlatego też zapamiętajmy te wnioski, które kryją się w tym wykresie, ponieważ jest to pewnego rodzaju ciekawostka, analiza potencjalnego zachowania inflacji na całym świecie, jeżeli te schematy z lat 70. miałyby się powielić. No i dzisiaj zobaczymy, jak rynek zareaguje na te wstępne dane z rynku pracy na indeksach giełdowych na Wall Street, chociaż one nie chcą generalnie spadać. Wczorajsza sesja bardzo dobitnie to potwierdziła, że indeksy giełdowe raczej mają ochotę rosnąć niż spadać, ale znaczenie danych jest tak duże, że mogą one doprowadzić do zmiany tendencji, dlatego też bądźmy gotowi na to, że takie wyłamanie będzie miało miejsce. Natomiast chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, że te dane, które dzisiaj poznamy, one w pewien sposób nastawiają psychicznie i mentalnie inwestorów na te dane, które jutro poznamy o godzinie 14:30, a to dopiero te jutrzejsze dane będą kluczowe i to one ustawią nam cały tydzień. Od 3 dni w Europie, czy też dwie ostatnie sesje giełdowe na Wall Street przynosiły nam raczej małą aktywność, małą zmienność, wyczekiwanie i nic nowego się tutaj nie wydarzyło. Dlatego też naprawdę piątkowa sesja dopiero zadecyduje o tym, jaki będzie ostateczny kształt świec tygodniowych, więc każdy scenariusz jest oczywiście wciąż możliwy. I zobaczcie, drodzy Państwo, że cały czas rośnie
taka relatywna słabość parkietów europejskich względem tych w Stanach Zjednoczonych, a najlepszym obrazem tego jest zachowanie indeksu DAX, który oddala się coraz bardziej od poziomu 16 tysięcy punktów. To jest oś symetrii tego horyzontu cenowego, który od początku kwietnia jest budowany, więc ta konsolidacja po prostu trwa dalej. Natomiast dzisiaj poznaliśmy także czerwcowe odczyty wskaźników PMI dla sektora budowlanego, dla Niemiec i dla Wielkiej Brytanii. Drodzy Państwo, widzimy, że te osłabienie gospodarcze, które było widać w innych sektorach i w całej gospodarce, także jest widoczne w sektorze budowlanym. Warto zwrócić uwagę, jak bardzo minęły się z oczekiwaniami te dane makroekonomiczne i także one nam sugerują, że czerwiec nie był dobrym miesiącem dla gospodarek, zwłaszcza tych największych dla krajów G7. Ale także na następnym wykresie chciałbym zobrazować to, co się teraz dzieje w sferze geopolitycznej względem rynków finansowych i w tym wypadku widzimy coraz większą relatywną słabość chińskich parkietów względem giełd w Stanach Zjednoczonych. Moim zdaniem jest to pokłosie tej rywalizacji między Stanami a Chinami i w tym wypadku słabość chińska nie sprawia, że mamy tutaj teraz do czynienia z większą aktywnością na rynkach, generalnie rynkach emerging markets, chociaż giełdach w Chinach to jest tak jakby swój własny świat. Natomiast widać to bardzo dobitnie, widać to jak na dłoni. Dzisiejsza sesja, która przyniosła nam także dynamiczne spadki, dodatkowo to wszystko potwierdziła. Proszę zwrócić uwagę, jak teraz dynamicznie mamy ruchy albo w dół, albo w górę na cenie złota, czyli mamy objawy typowej konsolidacji. Czekamy na pokonanie najbliższych oporów albo najbliższych wsparć, ale dzisiejsza sesja oddala nas od tej przełamanej wcześniej linii trendu spadkowego, dlatego ciut nieco rosną szanse na wybicie górą z tej konsolidacji, która także na tym rynku się tworzy. A kiedy zobaczymy wskazania płynące z ceny miedzi, tutaj generalnie niewiele się dzieje, ponieważ nowego trendu brak, nowa tendencja powinna się pojawić dopiero w sytuacji, kiedy doszłoby do wybicia dołem poniżej tych ostatnich minimów. W takiej sytuacji nawrót negatywnej tendencji oraz wskazanie wzmacniające negatywne sygnały płynące dla indeksów giełdowych miałyby duże znaczenie. Oraz ropa naftowa, która oddala się coraz bardziej od poziomu $70 i jeżeli zostaną pokonane maksima z czerwca, to w takiej sytuacji byłby to mały game changer, ponieważ zmieniłby pole gry i nastawienie na szybkie spadki i w takiej sytuacji jednak cały czas scenariusze zakładające konsolidację byłyby bardziej preferowane, a oddaliłaby się perspektywa wybicia dołem z tego, co teraz obserwujemy, a naprawdę od 9 miesięcy na rynku ropy naftowej nic się nie dzieje, mamy marazm, konsolidację, wahania i widać ewidentnie, że trzymacz, czyli ten popyt, który się pojawia poniżej poziomu $70 cały czas jest aktywny i tym razem także wydźwignął rynek wyżej. Warto zwrócić także uwagę na Bitcoina, który dzisiaj znowu przeżył falę zakupów, nastrojów optymistycznych i jesteśmy bardzo blisko wybicia górą z tej całej konsolidacji. Więc wydarzenia, które się dzieją podczas sesji amerykańskiej, które będą miały miejsce, mogą nas wkrótce także zaciekawić i zwiększyć prawdopodobieństwo jakiegoś wybicia, tym razem z konsolidacji na Bitcoinie, ponieważ już drugi tydzień mamy konsolidację w pasie 29,5 tysiąca dolarów i aż się prosi w końcu o wybicie. Natomiast wydarzenia, które się teraz dzieją, zwiększają raczej prawdopodobieństwo wyjścia górą z tej konsolidacji niż spadków. No ale bądźmy gotowi po prostu na każdy scenariusz, ponieważ konsolidacja, horyzont cenowy ma swoje prawa. No i na koniec przejdźmy do polskich aktywów. W pierwszej kolejności złoty, który dzisiaj był w pierwszej kolejności pod presją na sprzedaż, później pojawił się popyt, więc konsolidacja cały czas trwa, a najbliższe opory stawiają naprawdę się tym wszystkim, którzy sprzedają krajową walutę. Pojawiający się popyt na najbliższych oporach to jest dobra wiadomość, natomiast myślę, że i tak wszystko zależy od tego, jak zareaguje amerykański dolar jutro po godzinie 14:30. Natomiast pewnego rodzaju słabość widać, ponieważ oddaliliśmy się, a nie przybliżyliśmy się do wsparć na poszczególnych parach związanych ze złotym. Dlatego też cały czas te nastroje, sygnały mówiące o tym, że jakaś grupa inwestorów zagranicznych teraz dokonuje realizacji zysków i zamyka swoje długie pozycje, moim zdaniem jest uzasadniona. Polskie papiery cały czas tutaj także są
w konsolidacji niewiele się dzieje, nie ma wybicia cały czas z konsolidacji i także czekamy na decyzję RPP w sprawie stóp procentowych, ponieważ w momencie tworzenia tego wpisu taka decyzja nie została opublikowana. Czekamy cierpliwie i jutro prawdopodobnie rynek na to zareaguje, chyba że ta decyzja będzie jeszcze w trakcie sesji amerykańskiej i części tej końcówki sesji europejskiej, być może wtedy będzie jakiś ruch, natomiast na chwilę obecną po prostu cierpliwie czekamy, ale każde bardziej gołębie nastawienie banku centralnego i przesłanie w komunikatach powinno być zinterpretowane na korzyść polskich obligacji. Taka jest moja percepcja tego, co się dzieje, a Warszawska Giełda Papierów Wartościowych w momencie tworzenia tego wpisu w bardzo ładny sposób broni poziom 2000 punktów, dlatego też widać, że znaczenie tego poziomu rośnie. Popyt stara się odzyskać inicjatywę, ale też od tych wydarzeń w końcówce dnia będzie wiele zależało, czy się uda obronić ten poziom. Moim zdaniem uda się obronić, ponieważ i tak wszystkie wydarzenia, cały rynek, także Warszawska Giełda Papierów Wartościowych czeka na te jutrzejsze dane z rynku pracy. No i byłoby trochę dziwne, gdyby doszło do wybicia jeszcze przed tymi danymi, które poznamy jutro o godzinie 14:30. Drodzy Państwo, w tym miejscu jeszcze raz zachęcam do tych materiałów podlinkowanych tam na dole w opisie i w komentarzu o umyśle łowcy, czyli webinar poświęcony temu, jak myślą zawodowi profesjonalni traderzy oraz materiał poświęcony temu, czy będą dalsze podwyżki stóp procentowych w gospodarkach grupy G7. Warto być z tego świadomym, co się dzieje, warto się z tymi materiałami zaznajamiać. Przypominam, one są tam podlinkowane na dole w opisie i w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Widzimy się i słyszymy jutro poranku, a jeszcze także zachęcam tych wszystkich, którzy chcą śledzić, co się dzieje z Ace Market U po godzinach pracy w biurze, do polubienia naszego nowego profilu na Instagramie. Tam na dole także w opisie i na dole widać, jaki jest link, jaki jest odnośnik do tego naszego profilu. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, stopy zwrotu i do zobaczenia. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.